Do badań terenowych wykorzystujemy źródło promieniowania z elementami, które do tego potrzebujemy, czyli sterowanie, kable, odpowiednie statywy, odpowiednie zabezpieczenie terenu. Elementy, które odbierają promieniowanie, błona rentgenowska, płyta obrazowa oraz sztywny panel cyfrowy. Bezpieczeństwo ludzi wymaga wyznaczenia strefy zagrożenia oraz stałego monitorowania natężenia promieniowania. Aby odpowiednio dobrze przygotować ekspozycję, musimy znać pewne parametry. Oprócz odpowiedniego ustawienia lampy względem badanego elementu, musimy znać odległość od źródła promieniowania do błony rentgenowskiej. Błonę rentgenowską przykładamy za badanym elementem, gdyż promieniowanie z źródła promieniowania, z lampy rentgenowskiej musi przejść przez badany element i będziemy mieć odwzorowanie na błonie rentgenowskiej. Kalkulator ekspozycji do wyliczenia czasu naświetlania naszej błony. Obliczamy czas ekspozycji, ustawiamy odpowiednie nastawy, materiał stal Fe, odległość od błony rentgenowskiej do lampy 700 mm. Obliczamy czas ekspozycji. 1 minuta 17 sekund. Błona rentgenowska jest elementem światłoczułym, dlatego jesteśmy w ciemni. Tutaj mamy wywoływarkę automatyczną. Po wykonaniu ekspozycji otwieramy kliszę, otwieramy opakowanie, wkładamy do wywoływarki i czekamy na wywołanie tej błony. Tradycyjną kliszę oceniamy na negatoskopie. Musimy wiedzieć, jakie jest zaczernienie, pojaśnienie na przestrzeni badanej kliszy i który pręcik z wzorca tradycyjnego jest widoczny. To wszystko jest opisane w normie, więc według tego musimy się kierować.